Obejrzałam taki film z kanału Kawa po turecku. Magda z Nuri przylecieli do Rzymu z Turcji i ten ostatni film właśnie mówi o ich wizycie w Rzymie 3 dni. I tytuł jest taki, że ciężko było, ale było warto. Obejrzałam cały film, ja oglądam Magdę, więc postanowiłam nagrać pod wpływem tego filmu dla Was film. Dobre rady, jak macie przyjechać do Rzymu, żebyście nie mieli takiej sensacji jak Magda i Nuri. Link na ten film zostawię Wam w opisie tego filmu. A teraz przejdę do konkretów. Znajduje się w Parku Archeologicznym w Rzymie, a konkretnie w Ostii Antycznej. Ostia Antyczna jest częścią Rzymu. Tu jest największy park archeologiczny w Europie i jeden z największych parków archeologicznych na świecie. Nagrywam tą scenę w przejściu z teatru tutaj antycznego do drogi, bo powiem Wam, że normalnie nie mogę nagrywać, gdyż cykają cykady. Mam nadzieję, że tutaj w tych murach nie będzie tak słychać. Oczywiście nagrałam Wam trochę różnych rzeczy tutaj w tym parku archeologicznym, także będziecie mnie słuchać i będziecie oglądać to, co nagrałam. Kto jest pierwszy raz na moim kanale, to przedstawię się, jestem Ewa, mieszkam we Włoszech 37 lat, mam męża Włocha, tutaj pracowałam i tutaj skończyłam studia. Teraz nie pracuję i nagrywam dla Ciebie vloga. Mieszkam w Rzymie i znam Rzym lepiej niż własną kieszeń. Lepiej znam Rzym niż Warszawę. W Warszawie byłam tylko jeden raz w życiu. Nie, przepraszam bardzo, kilka razy, przepraszam bardzo, ale jeden raz w życiu dobrze zwiedzałam Warszawę, a tak poza tym to byłam tylko przejazdem. Żeby przyjechać do Rzymu i zwiedzać to piękne miasto, które zachwyca wszystkich, tak samo zachwyciło Magdę i Nuri. Nuri na filmie powiedział, że najpiękniejsze, co widział w swoim życiu, to ta Bazylika Świętego Piotra na Watykanie. Byli przeszczęśliwi, że dotarli do Watykanu i mogli zwiedzać właśnie bazylikę, ale oczywiście zwiedzili też Muzeum Watykańskie. Na moim kanale jest filmik z Watykanu, jest filmik jak wchodziłam na kopułę Świętego Piotra, mam filmik też z Muzeum Watykańskiego, tam częściowo, no i z Rzymu, także ja Wam podlinkuję te filmy, kto będzie chciał, to może sobie zobaczyć, zapraszam. A teraz kilka słów właśnie dla osób, które w tej chwili szykują się do wyjazdu do Rzymu. Po pierwsze, żeby przyjechać i zwiedzać Rzym, to musimy sobie zaplanować chodzenie co najmniej 2-3 miesiące przed wyjazdem do Rzymu. A dlaczego? A dlatego, że w Rzymie wszystkie te najważniejsze miejsca, które chcemy zobaczyć, są odległe. To nie jest tak jak we Florencji. We Florencji mamy prawie wszystko pod nosem i możemy sobie zwiedzać i zrobimy tam kilka tysięcy kroków, a w Rzymie zrobicie kilkadziesiąt tysięcy kroków, czyli kilkanaście kilometrów. Powiedz mi, jeżeli wychodzisz z domu w swoim mieście i nastawi się, że chcesz dotrzeć do jakiegoś punktu i do tego punktu trzeba przejść 10 kilometrów. Jeżeli nie masz kondycji i nie chodzisz codziennie, to na pewno będziesz czuł nie tylko zadyszkę, ale silny ból w nogach. Dlatego warto każdego dnia wychodzić do parku, wychodzić na pola, jeżeli ktoś mieszka na wsi, spacerować polnymi drogami, spacerować polnymi dróżkami w lesie, aby nabrać kondycję, żeby przyjechać do Rzymu i zwiedzać Rzym. Mówię o Rzymie, bo wszystkie drogi prowadzą do Rzymu i większość ludzi marzy przylecieć lub przyjechać do Rzymu, żeby zobaczyć właśnie Bazylikę Świętego Piotra lub
No i oczywiście wszystkie zabytki. Druga sprawa, oprócz tego, że musimy się nastawić na dobre chodzenie w Rzymie, czyli musimy mieć kondycję, musimy mieć też bardzo wygodne buty, ale to naprawdę bardzo wygodne buty. Nie buty nowe, tylko buty, które są rozchodzone, wygodne i w nich możemy pokonywać kilkanaście kilometrów dziennie. Rzym jest przepięknym miastem, warto go zobaczyć, warto spróbować kawałek pizzy, tak jak pokazują na swoim filmie Magda i Nuri. Są zachwyceni, ale co im dokuczało? Otóż to dokuczało im właśnie upał i wysoka wilgotność. Zwróćcie uwagę na moją twarz. Przybliżę. Widzicie, jak wyglądam? Jestem cała spocona. Pot po mnie spływa. U nas w tej chwili jest chyba 70 parę procent wilgotności. Pot leje mi się po plecach. Na szyi mam chusteczkę, która mi zbiera pot z szyi. Ja jestem cała tutaj spocona, w ogóle ręce, wszystko. Mam czapkę, żeby się osłonić od słonka, ale to nie słonko tak nam dokucza, jak ta wysoka wilgotność i pocimy się strasznie. I tak samo było z Magdą i Nuri. Ona powiedziała, że nie tak jak to chodzenie, jak ta wysoka wilgotność. Nie wyobrażała sobie, że w Rzymie jest tak wilgotno. I dlatego osoby, które mają problemy ze zdrowiem, mają różne problemy z krążeniem i tak dalej, to najlepiej przylecieć do Rzymu na wiosnę, gdzieś tak do maja i możemy zwiedzać. Lub jak się zaczyna jesień, koniec września, początek października, jeszcze mamy ładną pogodę, nie ma deszczy, możemy sobie też przyjechać i zwiedzać, ale oczywiście bierzemy pod uwagę duże chodzenie, bo jeżeli przyjedziecie autokarem z wycieczką, to też chodzicie dużo. Właściwie to wycieczka to nakłada niesamowite tempo i musicie dużo chodzić, mało się zatrzymujecie i po prostu jesteście padnięci. Słuchajcie, w tej chwili rozmawiałam z fajnymi turystami z Niemiec, pozdrowili mnie, myśleli, że ich nagrywam, ja mówię, że nie, spokojnie, nagrywam tutaj właśnie w tych podziemiach tego właśnie przejścia od Teatru Antycznego do drogi. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Weszłam tamtędy, tu stoję, bo tutaj jestem jakby w ciszy i tutaj mamy tą główną drogę. Oczywiście słyszycie, jak cykają cykady. Ja nie wiem, o której godzinie skończą, ale cykają od godziny 10:30. Jest 10 po 11, a one jeszcze cykają, więc ja muszę nagrywać w środku. Rzym ma bardzo dużo zabytków. Jeżeli my sobie zrobimy trasę od Koloseum, zahaczymy później Plac Wenecki, pójdziemy do Fontany di Trevi, tamtędy przejdziemy i dojdziemy do Piazza di Spagna, później pójdziemy sobie na Piazza del Popolo, później ulicą Via del Corso dojdziemy sobie do Panteonu, z Panteonu przejdziemy sobie uliczkami do Piazza Navona, a od Piazza Navona dojdziemy do Piazza San Pietro, czyli do Watykanu. To kochani, tą trasę zrobicie w kilka godzin, ale pokonacie 10 kilometrów w jedną stronę, ale jeżeli macie wrócić do tego miejsca, to następne 10 kilometrów musicie zrobić. Nie mówiąc, że musicie wejść sobie do jakiegoś muzeum. No nie musicie, ale wejdziecie do jakiegoś muzeum, wejdziecie do kościoła, pójdziecie na pizzę, pójdziecie tu i to są następne kroki. Jeżeli chodzi o siadanie w Rzymie, to nie ma tak ławeczek w Rzymie, w centrum, żeby tak sobie usiąść. I zwróćcie uwagę, że ludzie siedzą na schodach,
na jakichś tam oparciach przy jakiejś fontannie, po prostu siadają gdzie mogą. Nawet jeżeli pójdziecie na schody hiszpańskie, to zobaczycie, że ludzie siedzą przy samej ulicy na drodze, jak jest ten Piazza di Spagna i na przykład jedzą sobie pizzę albo jedzą sobie makaron, który kupili tam niedaleko za 5 euro. Ja też mam taki filmik, gdzie można zjeść za 5 euro w Rzymie, w samym centrum Rzymu. Makaron za 5 euro. I powiem Wam, że nie wolno siadać na schodach i jeść, tylko można sobie chwilę usiąść, bo tam chodzi policja i zgania ludzi, jak siedzą i jedzą. No tak było do niedawna. No nie wiem, czy teraz zganiają, czy nie, ale jeszcze w tamtym roku, jak ja byłam sobie robić różne filmiki na ten kanał, to po prostu widziałam, że policja rozganiała ludzi. To znaczy w sensie tym, że nie rozganiała, tylko mówiła, proszę wstać i nie jeść tutaj na tych schodach. Moja rada taka osobista to jest, jak już planujecie ten wyjazd życia do Rzymu, to nie planujcie sobie wyjazdu autokarem, bo przez kilkadziesiąt godzin nogi Wam napuchną, nie macie później siły chodzić. Pomimo, że autokar będzie się zatrzymywał, może gdzieś jeszcze zrobi jakieś tam miejsce, się prześpicie, ale to jest męczące. Najlepiej odłożyć pieniądze i przylecieć samolotem, szukać sobie takie tanie samoloty do Rzymu i po prostu wziąć wygodne buty i przyjechać co najmniej na 5 dni. Dlaczego na 5 dni? Dlatego, że pierwszy dzień Wam odpada, zanim Wy się zakwaterujecie w danym hotelu, zanim się zapoznacie z mapką, gdzie chcecie iść, co chcecie zobaczyć, to już czas ucieka. Natomiast zostawicie sobie na przykład następne 3 dni do zwiedzania, to jest fajnie, i to już będzie z tym przyjazdem, to jest 4 dni, no i na 5. dzień, no to zrobicie sobie śniadanie w jakimś tam barze, czyli kawiarence inaczej po polsku, i przyszykujecie się i wrócicie do swojego domu. Tyle, że jeżeli macie na przykład lot wieczorem, no to jeszcze pół dnia macie na zwiedzanie, ale nie ma co się oddalać, bo w Rzymie różnie komunikacja funkcjonuje i jeżeli macie jechać jakąś komunikacją na lotnisko, to trzeba brać pod uwagę, że może się coś wydarzyć i nam się zablokuje autobus czy pociąg czy cokolwiek, więc trzeba zawsze brać poprawkę. A poza tym na lotnisku jest bardzo dużo ludzi. Jak już jesteśmy na tym lotnisku, to wiemy, że to jest lotnisko międzynarodowe, międzykontynentalne i bramki są oblegane przez ludzi. Zanim przejdziemy kontrol, to mija trochę czasu, więc trzeba brać zawsze poprawkę. Ubezpieczony zawsze wychodzi dobrze. Przezorny i ubezpieczony, chciałam powiedzieć. Konkluzjone, zakończenie, ziomki, kochani, którzy mnie oglądacie z całego świata, bo i Polacy mieszkają w Ameryce, w Australii, w Nowej Zelandii i w Niemczech, w innych krajach, w Turcji, w Afryce. Wszystkie te moje koleżanki, które mnie oglądają, pozdrawiam serdecznie. Mówię do Was, musicie się przygotować na chodzenie. Wybierać miesiące, gdzie nie ma takich upałów. Dzisiaj jest 6 sierpień, dzisiaj zobaczysz ten film, 2026 rok i dzisiaj mamy do słonka około 40 stopni, a wysoka wilgotność jest około 70%, więc co tu powiedzieć. Najlepiej iść na plażę. U nas plaże są piękne, no nie są takie piękne jak w innych częściach Włoch, bo są jeszcze piękniejsze. U nas jest taka plaża, no średnio piękna, średnio ładna, tak mogę powiedzieć. Nie najpiękniejsza, ale średnio ładna. Także zapraszam do Ostii na plażę bezpłatną. Jest fajna i nie musicie płacić za wejście na plażę, bo inaczej przy naszym Morzu Śródziemnomorskim, czyli przy Morzu Tireńskim mamy stabilimenta, czyli ośrodki wypoczynkowe letnie, gdzie trzeba zapłacić nawet za wejście na plażę, już nie mówiąc za leżak, za parasol i tak dalej. No to jest druga sprawa. Na temat tych plaż to już robiłam też filmiki, to też możecie sobie zobaczyć. I tym akcentem kończę ten mój film, który tak bardzo chciałam nagrać, bo byłam pod wpływem filmu Magdy i Nuri, Kawa po turecku. Mówię te wszystkie rady do wszystkich właśnie tych ziomków.
Nabierajcie kondycji, wybierajcie dobre loty, tanie loty, odpowiednie miesiące, odpowiednie buty i wtedy możecie przylecieć czy przyjechać zwiedzać Rzym. A Tobie dziękuję za oglądanie tego filmu, za subskrypcję, za łapkę w górę. Napisz mi w komentarzu, co sądzisz o tym filmie, czy Ci się podobał, czy jakieś wskazówki wyciągnęłeś z tego filmu. I zapraszam Ciebie na inne moje filmy. Ciao, ciao, ciao.